Oto Ossolineum we Wrocławiu na ulicy Szewskiej. Być może czasem zastanawialiście się, co jest w środku, jakie zbiory są dostępne, jak uzyskać książkę, której potrzebujemy, jak poruszać się po budynku, co jest potrzebne, żeby skorzystać ze zbiorów. O tym wszystkim opowiem Wam w tym filmie. Ossolineum ma kilka wejść, od strony ulicy Szewskiej oraz od zaułka Ossolińskich, do którego można wejść od strony ulicy Grodzkiej lub od strony placu Nankiera. Wejść do ogrodu barokowego albo na dziedziniec można zawsze, kiedy Ossolineum jest czynne. Żeby dostać się dalej, potrzebujemy karty bibliotecznej. Kartę biblioteczną możemy otrzymać tutaj za niewielką opłatą. Wystarczy dać sobie zrobić zdjęcie, okazać dowód osobisty lub legitymację studencką i już po kilku minutach karta jest gotowa. Pod kodem kreskowym jest numer karty. Jest on ważny, bo będzie on służył jako Wasz identyfikator przy zamawianiu książek. Kartę trzeba prolongować, czyli przedłużać jej ważność co roku. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Dzięki karcie bibliotecznej możemy wejść do katalogów, czytelni i zamawiać książki. Ale jeśli mamy ze sobą torby, kurtki, plecaki, parasole, musimy je zostawić w szatni. Zabrać ze sobą możemy notesy, telefony, laptopy, dokumenty i przede wszystkim kartę biblioteczną. To, co zmieści się w przezroczystym etui. Schodami na drugie piętro dotrzemy do miejsca, gdzie możemy dowiedzieć się wszystkiego o tym, jak działa Ossolineum. Udzielona nam zostanie też tutaj wszelka możliwa pomoc, czyli do działu informacji naukowej. Gdyby po obejrzeniu tego filmu były jeszcze jakieś niejasności, tutaj zgodnie z nazwą odpowiedzą na nie. Na przykład na pytanie, kto może korzystać ze zbiorów bibliotecznych. Ze zbiorów bibliotecznych może korzystać każda dorosła osoba, która się zapisała i otrzymała kartę biblioteczną. Biblioteka Ossolineum ma charakter prezencyjny, co oznacza, że udostępniamy zbiory tylko na miejscu w czytelniach. Oczywiście jest możliwość wypożyczania książek na zewnątrz, ale ona jest przeznaczona tylko dla osób, które są samodzielnymi pracownikami naukowymi. Samodzielni pracownicy naukowi mają także inne przywileje, mają swoje specjalne miejsca w czytelni, mają też szafki, w których mogą przechowywać książki, które zamówili i mogą ich zamówić trochę więcej niż normalny użytkownik. Z katalogu można korzystać przez internet. Zaczniemy od katalogu komputerowego, gdzie zebrane są wszystkie książki i czasopisma przyjęte do biblioteki po 1999 roku i większość katalogu kartkowego, który obejmuje wszystkie druki od 1800 roku, które są w zbiorach Ossolineum. Wyszukiwanie jest łatwe. Wystarczy wybrać kategorię, np. tytuł, wpisać, kliknąć wyszukaj. Kiedy znajdziemy na liście książkę, której szukamy, wybieramy ją klikając w egzemplarze, a następnie wybieramy odpowiedni rewers. Jeśli chcemy zamówić do czytelni czasopism lub jeśli możemy, bo pracujemy na uczelni, wypożyczyć na zewnątrz. W odpowiednie rubryki wpisujemy sygnaturę, jest ona tutaj, autora, tytuł, numer naszej karty i nasze nazwisko i imię. Są też inne kategorie wyszukiwania. Nazwisko autora, np. Gombrowicz. Hasło przedmiotowe, np. romantyzm. Klikamy w hasło i otrzymujemy listę książek związanych z tematem. Poprzez kolekcję, proweniencję, tutaj zgromadzone są książki przekazane przez jednego darczyńcę, np. Tadeusza Różewicza. Wpisując prof. Różewicz, znajdziemy wszystkie książki przez niego przekazane. Kolejny to sygnatura. Na przykład już kiedyś korzystaliśmy z danego egzemplarza i zanotowaliśmy sygnaturę. Dzięki temu od razu dotrzemy do tego, czego potrzebujemy.
Zwróćcie uwagę na wszelkie czerwone komunikaty. Mogą one oznaczać przerwy w pracy czytelni albo inne aktualne informacje, jak na przykład stałą informację o tym, że książki zamówione przed godziną 14:45 zostaną Wam dostarczone do czytelni tego samego dnia, po tej godzinie dnia następnego. Jeśli potrzebujecie dodatkowych narzędzi wyszukiwania, poproście o pomoc bibliotekarza dyżurującego w dziale informacji naukowej lub pod numerem telefonu i formularzem kontaktowym dostępnym na stronie internetowej Ossolineum. Co jeśli nie znajdziemy książki w katalogu komputerowym? Wtedy możemy zajrzeć do katalogu kartkowego. Żeby przejrzeć ten katalog, nie trzeba przychodzić na ulicę Szewską. Można to zrobić w domu, przechodząc do strony Katalog kartkowy książek, klikając katalog. Na stronie widzimy po 5 kart katalogowych. Wyszukujemy według autorów, zawężając obszar poszukiwań poprzez wybranie odpowiedniej litery, a następnie grupy liter początkowych. Gombrowicz. Jak widać, jest tu 777 kart katalogowych. Gombrowicz będzie gdzieś dalej, powiedzmy około 300. A my potrzebujemy François Bondy, Witold Gombrowicz, czyli szlachcica polskiego Pojedynki cieniów. Nie było tej pozycji w katalogu komputerowym. A tutaj jest. Sygnatura 474 949. Zamawiamy tak samo jak z katalogu komputerowego. Kiedy znajdziemy interesującą nas pozycję, nigdy nie wyrywamy karty katalogowej, ale spisujemy dane i wypełniamy rewers elektroniczny. Jesteśmy już prawie u celu, nasze książki czekają na nas w czytelni głównej. Do czytelni głównej zamówiliśmy 2 książki. Jedną z katalogu kartkowego, drugą z katalogu komputerowego. Najpierw podchodzimy do dyżurnego bibliotekarza, pokazujemy swoją kartę i prosimy o numer miejsca. Proszę numer 1. Oraz o zamówione wcześniej książki. Rewersy podpisujemy w 2 miejscach na dole. Gdyby okazało się, że zamówionych przez nas książek nie ma, zaglądamy do skrzynki zwroty. Mamy nasze książki, są bardzo ciekawe, ale ja nie mam czasu robić notatek. Na szczęście mogę zrobić zdjęcie z wyłączonym flashem i dźwiękiem migawki po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza. Albo nawet mogę zamówić ksero lub skany, które przyjdą do mnie mailem. Możemy też skorzystać z księgozbioru podręcznego. Książkę, którą nas interesuje, przynosimy do dyżurnego bibliotekarza. Książki oddajemy pracownikowi biblioteki wraz z numerkiem. W zamian dostajemy swoją kartę biblioteczną. Jeżeli chcemy z książek skorzystać kolejny raz, mogą one na nas zaczekać. Wychodząc z czytelni głównej i przechodząc przez wypożyczalnię dla uprawnionych, wejdziemy do działu mikroform i zbiorów cyfrowych. Tutaj znajdziemy część starych druków, czasopism, rękopisów i cymeliów, do których nie jest łatwo dotrzeć, a tutaj skorzystamy z nich bez dodatkowych pozwoleń. W katalogu znajdujemy interesującą nas pozycję, spisujemy sygnaturę rozpoczynającą się od MF, pozostałe dane i wypisujemy rewers. Ja chciałbym zobaczyć rękopis pana Tadeusza. W tym celu muszę skorzystać z inwentarza rękopisów. Sygnaturę rękopisu możemy znaleźć, prosząc o pomoc dyżurnego bibliotekarza lub w katalogu na stronie internetowej. Na rewers, oprócz swojego imienia, nazwiska i numeru karty bibliotecznej, wypisujemy sygnaturę mikrofilmu oraz sygnaturę rękopisu. Z kartą i rewersem podchodzimy do dyżurującego bibliotekarza i już po chwili otrzymujemy nasz mikrofilm. Jeżeli nie wiemy, jak skorzystać z czytnika, zawsze możemy poprosić o pomoc.
tym miejscu, okazując kartę biblioteczną lub dokument ze zdjęciem, otrzymamy plakietkę gość oraz przepustkę uprawniającą do wejścia do działów specjalnych. Proszę. Mając kartę gościa i przepustkę, możemy zajrzeć do działów specjalnych, takich jak dział rękopisów. Jak nazwa wskazuje, są tutaj przechowywane rękopisy największych polskich poetów i pisarzy: Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, a także Witolda Gombrowicza. Większość z nich znajdziemy na mikrofilmach i w internecie. Są też takie, które są dostępne tylko w czytelni dzieł rękopisów. Żeby otrzymać do czytania taki rękopis, należy mieć odpowiednie pozwolenie, na przykład trzeba być pracownikiem naukowym albo wydawcą. Co zatem zrobić, żeby zobaczyć listy Gombrowicza? Skorzystać z inwentarzy, katalogów na stronie Ossolineum, wypisać rewers i poczekać na rękopis. W katalogu rękopisów zinwentaryzowanych znajdziemy rękopisy już opracowane i umieszczone w wydanych katalogach. Natomiast w katalogu rękopisów akcesyjnych rękopisy dość świeże, jeszcze nie w pełni opracowane. Dlatego warto szukać w obu katalogach. Po mojej lewej stronie jest wejście do działu rękopisów. Z prawej strony wejście do działu numizmatycznego, działu sztuki, działu starych druków i działu kartograficznego. Dział numizmatyczny. Przechowywane są tutaj m.in. monety, medale, pieczęcie. Książki dotyczące tej tematyki zamawiamy do czytelni głównej. Na pierwszym piętrze znajduje się czytelnia działu sztuki. Jest w niej wiele albumów i książek poświęconych artystom. Możemy z nich skorzystać po wypisaniu rewersu. Pamiętajmy o wpisaniu sygnatury lokalnej. Na drugim piętrze nad działem sztuki znajdują się czytelnie starych druków po prawej i kartografii po lewej stronie. W dziale kartografii przechowywane są mapy, atlasy i globusy. O konkretną mapę najlepiej zapytać pracownika działu lub przejrzeć katalog na stronie internetowej Ossolineum. W dziale starych druków możemy zobaczyć druki sprzed 1800 roku. Na przykład dzieła Jana Kochanowskiego. Duża część z nich została już zeskanowana i jest dostępna online. Stare druki wyszukujemy w katalogu kartkowym, a o pomoc możemy prosić dyżurującego bibliotekarza. Na ulicy Sołtysowieckiej 24 znajdują się dwa działy Ossolineum. Wejście do działu czasopism znajduje się tutaj, natomiast wejście do działu dokumentów życia społecznego kilka kroków dalej. Zanim wejdziemy na górę, tutaj okazujemy dowód tożsamości. Na pierwszym piętrze znajduje się dział dokumentów życia społecznego. Dział gromadzi m.in. plakaty, fotografie, ulotki, zaproszenia dotyczące kultury, polityki i szeroko pojętego życia społecznego. Korzystamy z katalogu na stronie internetowej oraz z katalogu kartkowego, które uzupełniają się nawzajem. Katalog kartkowy znajdziemy w czytelni, gdzie uzyskamy też dostęp do zbiorów. Na rewersie umieszczamy sygnatury oraz temat naszych poszukiwań. Na drugim piętrze znajduje się dział nowych druków ciągłych, czyli czasopism. Korzystamy z szatni, tutaj pomocą służy pracownik działu i możemy przejść do katalogów. Jeżeli nie znajdziemy czegoś w katalogu komputerowym, możemy przeszukać katalog kartkowy. Po zamówione czasopisma przechodzimy do czytelni, gdzie znajduje się także księgozbiór podręczny dotyczący czasopism. Dział gromadzi zarówno czasopisma współczesne, jak i XIX-wieczne. Na przykład Świat z 1890 roku. Jeśli potrzebujemy czasopism z roku bieżącego, musimy poprosić pracownika, ponieważ nie są one jeszcze umieszczone w katalogu.
Obecnie, w związku z obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii, prosimy o stosowanie się do wskazówek pracowników poszczególnych działów i komunikatów na stronie internetowej. Mam nadzieję, że ten krótki film instruktażowy pomoże Wam w korzystaniu ze zbiorów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.